Żółte kurze grzebienie dosyć łatwo wypatrzeć na leśnej ściółce, o ile wiesz, gdzie ich szukać i kiedy, a pogoda jest sprzyjająca, w Twoim koszyku może znaleźć się właśnie to złote, lekko pikantne szczęście. Skoro tu jesteś, pewnie marzą Ci się kosze pełne kurek. A co jeśli mógłbyś je zbierać w miejscu znanym i dostępnym jedynie Tobie? Wyobraź sobie, że możesz uprawiać kurki we własnym ogrodzie. Jest to możliwe przy odrobinie wiedzy, cierpliwości i szczypty szczęścia. Zapraszam Cię więc do obejrzenia kompleksowego przewodnika po uprawie i zbiorze kurek. W przeciwieństwie do innych pospolitych grzybów, takich jak boczniaki, kurki wymagają bardzo specyficznych warunków wzrostu. Z tego powodu przemysłowa uprawa kurek jest niezwykle trudna. Kurki są wysoko cenione za delikatny smak, mięsistą konsystencję i żywy złoty kolor. Szefowie kuchni i miłośnicy jedzenia na całym świecie uważają je za kulinarny skarb. Ich rzadkość i niepowtarzalny smak sprawiają, że są poszukiwanym składnikiem różnych potraw. Kurki mają relacje mikoryzowe z drzewami, co oznacza, że wymieniają składniki odżywcze z korzeniami drzew. Ta relacja jest niezbędna dla wzrostu grzyba i zdrowia drzewa. To połączenie utrudnia sztuczną uprawę kurek. Aby przygotować podłoże dla kurek, należy stworzyć środowisko mikoryzowe w pobliżu podstawy kompatybilnego drzewa żywicielskiego – dębu, sosny, buka lub świerka z luźną, kwaśną i bogatą w próchnicę glebą o pH 4,5 do 6,5. Zamiast tradycyjnego podłoża do przygotowanej gleby wokół korzeni drzewa należy dodać fragmenty grzybów dławiących, zarodnikujących, ponieważ kurki są trudne w uprawie i wymagają symbiotycznej relacji z drzewem żywicielskim. Dla odniesienia sukcesu konieczne być może utrzymanie stałej wilgoci przez kilka lat przed zbiorem owocnika. Uprawa piecznika jadalnego jest trochę trudniejsza niż pieczarek czy boczniaka, ale mniej wymagająca od uprawy borowików. Kurki rosną zarówno w lasach liściastych, jak i iglastych. Najczęściej można je spotkać wśród mchów w sporym zacienieniu pod świerkami. W zależności od pogody, a lubią sporą wilgoć, można je zbierać od czerwca do listopada. Więc przede wszystkim musimy mieć drzewo żywicielskie. Kurki sadzimy w pobliżu korzeni młodych, zdrowych drzew liściastych, takich jak dęby czy buki, lub drzew iglastych, takich jak sosny czy świerki. Potrzebną grzybnię kurek możesz zebrać z lasu, bądź zakupić już gotową grzybnię w sklepie internetowym. Zbierając grzyby w lesie, zbierz grzyby w różnym stadium rozwoju, tak by zawierały zarodniki. Możesz trafić na grzyba, który nie jest w pełni rozwinięty, bez zarodników, albo na takiego, który wypuścił już zarodniki, ale najlepsze będą te dobrze rozwinięte. Zatem przejdźmy do momentu, kiedy powiem Ci, jak stworzyć idealne środowisko do uprawy kurek, gdzie kurki rosną najlepiej. Kurki dobrze rosną w lasach strefy umiarkowanej o wysokiej wilgotności i umiarkowanych temperaturach. Preferują dęby, buki i drzewa iglaste. Dno lasu powinno być pokryte mchem obumierającymi liśćmi lub igłami. Obecność innych grzybów, takich jak muchomor pospolity, może być pozytywnym wskaźnikiem. Może Cię zdziwić fakt, że wskazana jest też aplikacja zarodników muchomora czerwonego, jeśli uda Ci się go znaleźć. Istnieje jakaś magiczna więź między pojawieniem się przede wszystkim borowików tam, gdzie muchomory, lub w ich pobliżu i wygląda na to, że kurki również darzą je sympatią. Borowiki i kurki rosną tam, gdzie muchomory, ponieważ oba te gatunki grzybów tworzą mikoryzę, symbiotyczną relację z tymi samymi gatunkami drzew, najczęściej świerkami i dębami, co tworzy dla nich korzystne warunki do wzrostu w tym samym miejscu. Muchomory czerwone są często oznaką obecności borowików, ponieważ działają jako wskaźnik udanego grzybobrania borowików pod tymi samymi drzewami. Istotne jest tu zrozumienie znaczenia drewna. Mikoryzowa relacja między kurkami a drzewami ma kluczowe znaczenie. Wybierz miejsce, w którym znajdują się gatunki drzewne, aby znaleźć klucz do sukcesu. Sadzenie kurek w kontrolowanym środowisku może wymagać posadzenia drzew, aby uwzględnić połączenie mikoryzowe. Aby kurki wyrosły w naszym ogrodzie, potrzebują stworzyć mikoryzę z odpowiednimi gatunkami drzew. Będą to przede wszystkim świerki, ale także sosny, dęby, buki i graby. To nie muszą być stare, duże drzewa, wystarczą dobrze ukorzenione 2-, 5- czy 10-letnie drzewka. Odpowiednim miejscem do uprawy jest ogród z warunkami, które jak najbardziej zbliżone są do naturalnych. Podłoże powinno być piaszczyste i kwaśne, a dodatkowo dobrze by było przerośnięte mchem.
Dobra będzie ziemia ogrodnicza z dużą ilością odkwaszonego torfu. Można je zwykle znaleźć właśnie w lasach iglastych na terenach piaszczystych. Najlepsze warunki glebowe dla tego grzyba będzie miało miejsce z luźną, dobrze napowietrzoną glebą, bogatą w materię organiczną, próchnicę i lekko kwaśną o pH od 4,5, 5,5 do 6,5. Jeśli gleba nie spełnia tych kryteriów, należy rozważyć jej wzbogacenie kompostem organicznym i dostosowanie pH za pomocą siarki lub wapienia. Aby wyhodować dzikie kurki, postaraj się jak najwierniej odtworzyć ich naturalne środowisko. Może to wymagać wprowadzenia odpowiednich sadzonek drzew, jak już wspomniałam wcześniej, do wybranego miejsca uprawy i zapewnienia optymalnych warunków glebowych. Przygotuj się na dłuższe oczekiwanie, ponieważ dzikie kurki mogą potrzebować kilku lat, aby się zadomowić i wytworzyć owocniki. Na dodatek weź pod uwagę to, że za pierwszym razem grzybnia wcale nie musi się przyjąć, więc dla pewności możesz zaaplikować zarodniki nie tylko jeden raz, a na przykład co rok. Grzyby zebrane z lasu rozdrabniamy lub grzybnię z opakowania zakupioną w internecie, ja kupiłam ją na stronie grzybnie.pl. Mieszamy kolejno z 5 litrami torfu, najlepiej torf włóknisty, 1 litrem węgla drzewnego. Zamiast węgla drzewnego można użyć popiołu z ogniska lub kominka, gdzie było palone tylko drewnem. Dla polepszenia parametrów oraz dla poprawy warunków powietrzno-wodnych warto zastosować dodatkowo pół litra gipsu oraz pół litra wermikulitu lub perlitu. Tak przygotowany substrat nawilżamy. Aby sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednio nawilżone, najprościej jest ścisnąć substrat w dłoni. Między palcami powinny wlecieć 1-2 krople wody. Wokół wybranego drzewa do 5 metrów odległości należy przygotować dołki o głębokości do 15 cm i średnicy około 30 cm. Najlepiej, aby były widoczne korzonki. Do dołka należy wsypać przygotowane podłoże do połowy wysokości i umieścić w nich około pół litra wcześniej przygotowanego substratu, a potem zasypać 5 cm warstwą ziemi. Całość należy obficie podlać, do wody można dodać cukier 1 gram na 1 litr wody oraz roztwór drożdżowy, które są pokarmem dla grzybów i zwiększają ich produkcję. Potem należy przysypać liśćmi oraz gałązkami bądź korą ogrodową. Miejsce aplikowania grzybni najlepiej ściółkować korą igliwiem czy liśćmi z lasu. Pierwsze kurki powinny pojawić się w kolejnym sezonie, a grzybnia owocuje przez 2-3 lata. W przypadku małej ilości opadów miejsce uprawy można podlewać od marca do listopada. Jeśli przez 2 tygodnie nie było opadów atmosferycznych, trzeba podlać uprawę. Pamiętajmy, aby była to woda z deszczówki, bo chlorowana się do tego nie nadaje. Możesz też spróbować zebrać tak zwany ślad. Są to same zarodniki grzyba, w ten sposób zbiera się profesjonalnie grzyby, by potem namnożyć grzybnię. Ale nie ma w tym nic trudnego. Zbierz zarodniki z dzikich kurek, umieszczając dojrzały kapelusz blaszką do dołu na papierze woskowym lub folii aluminiowej. Odczekaj 24 godziny, aż zarodniki się uwolnią, a następnie ostrożnie je zbierz. Masz więc do wyboru 2 techniki skutecznego rozsiewania zarodników. Równomiernie rozprowadź zarodniki na obszarze sadzenia za pomocą rozsiewacza zarodników lub podobnego narzędzia. Delikatnie zgrab zarodniki do gleby, przykrywając je cienką warstwą ziemi lub ściółki. Obficie podlej obszar, aby zarodniki mogły się osadzić i rozpocząć kiełkowanie.
Uprawę można zakładać od kwietnia do późnej jesieni, ale najlepszym terminem będzie ten, kiedy rosną i owocują w naturze, czyli lipiec oraz sierpień i wrzesień, zależnie od rejonu, w jakim mieszkasz. Występują wówczas najlepsze warunki do rozsiewania się zarodników. Pierwsze grzyby mogą pojawić się po 2-3 latach od momentu zaszczepienia. Jak wygląda dalsze monitorowanie i pielęgnacja grządki z kurkami? Uprawa kurek zależy od utrzymania stałego i odpowiedniego poziomu wilgoci. Grzyby te są szczególnie wrażliwe na środowisko, dlatego wybór systemu nawadniania jest kluczowy dla ich uprawy. Nawadnianie kropelkowe może okazać się tu pomocne, bo dostarcza wodę bezpośrednio do gleby w kontrolowanym tempie, co jest idealne do utrzymania stałego poziomu wilgotności, jakiego wymagają kurki. To wszystko zależy, jak bardzo chcesz kontrolować swoją uprawę. Zdać się na siebie czy na naturę. Zapewni więc stałą wilgoć gleby, szczególnie w pierwszych kilku latach po zaszczepieniu, aby wspomóc rozwój sieci grzybni. Ale w przypadku zraszaczy upewnij się, że woda jest równomiernie rozprowadzana i nie zalewa obszaru uprawowego. Bądź cierpliwy. Zrozum, że stworzenie grządki z kurkami może zająć kilka lat. Czas wzrostu kurek może różnić się w zależności od takich czynników jak stan grzybni, warunki uprawy i pogoda. Zazwyczaj kurki potrzebują od 2 do 5 lat, aby się zadomowić i wytworzyć grzyby. Czy na drodze do sukcesu w uprawie tych grzybów stoją jeszcze jakieś przeszkody? Uprawiając kurki należy uważać na szkodniki takie jak ślimaki, które mogą żerować na grzybach. Należy również uważać na grzyby konkurencyjne, ponieważ mogą one hamować wzrost kurek. Kolejnym czynnikiem uprawy jest ten, na który nie ma się wpływu, jak chociażby pogoda, co oznacza, że plony mogą być słabe nawet przy starannej uprawie. Kurki są gotowe do zbioru, gdy ich kapelusze są całkowicie otwarte, a brzegi zaczynają się podwijać do góry. Należy uważać, aby nie zbierać ich zbyt wcześnie, ponieważ niedojrzałe grzyby nie uwolnią zarodników dla przyszłych pokoleń. Jak prawidłowo zbierać kurki? Aby zebrać kurki należy ostrym nożem odciąć trzon u nasady. Unikaj wyciągania grzybów z ziemi, ponieważ może to uszkodzić sieć grzybni pod ziemią. Należy obchodzić się delikatnie, aby zapewnić zdrowie grządki na przyszłe zbiory. Uprawa kurek może być satysfakcjonującym hobby dla tych, którzy cenią ich wykwintny smak i wyjątkowe walory kulinarne. Zrozumienie specyficznych warunków uprawy, jakich wymagają te grzyby i cierpliwość w trakcie ich rozwoju pozwoli Ci z powodzeniem uprawiać kurki i cieszyć się owocami swojej pracy. Z odpowiednią wiedzą i zaangażowaniem po kilku latach doświadczysz satysfakcji ze zbioru własnych kurek. Proces ten oferuje satysfakcjonujący kontakt z naturą i szansę na jeszcze pełniejsze delektowanie się tymi pysznymi grzybami. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj mój kanał i zostaw komentarz w sekcji komentarzy.